Nostalgia to jednak niezła sucz. Z naszej pamięci wyrzuca to, co było niefajne, zostawiając tylko miłe wspomnienia, przez co wiadomo, że kiedyś trawa była bardziej zielona, krawężniki były niższe, a woda w kranach bardziej przeźroczysta. Dopiero gdy następuje zetknięcie z rzeczywistością i dany, dobrze zapamiętany twór odpalamy po latach, szybko rozumiemy, że lepiej było tego nie robić i pozostawić jednak piękne wspomnienia, nie doprowadzając do konfrontacji. Tak będzie z dzisiejszą grą. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja spóźniona o całe lata gry Blood 2 The Chosen. Zapraszam. Gdy wrzucałem krótkie info o Blood 2 w The Chosen w mojej serii Pogadajmy, pojawiło się mnóstwo głosów, że był to gniot. Kurde, byłem zszokowany, bo przecież Blood 2 był zajebisty. Stawiałem go nawet ponad część pierwszą, więc jak to jest? Albo ja się mylę, albo cały świat się myli. Nie ma innego wyjścia. Postanowiłem zagrać w Blood 2 jeszcze raz, aby się przekonać, kto miał rację. I wiecie co? Zadziwiające, ale to cały świat miał rację, a ja się myliłem. Dziwne. Blood 2 The Chosen to kontynuacja bardzo dobrze przyjętej pierwszej odsłony. Wszystko wtedy śmigało na silniku Build i dla wielu był to najlepszy tytuł wykorzystujący ten engine. Dla mnie wszystko, co nie było Duke Nukem 3D, było po nim popłuczynami. Pewnie dzisiaj bym zmienił zdanie, ale wtedy tak myślałem. W Krew 2 zagrałem zaraz po premierze, nabywając a jakże pirackiego ruskiego tłoka, zanim pojawiły się jakiekolwiek recenzje na polskim rynku. Po prostu ruskie byli szybsi niż nasi dystrybutorzy. Taka sytuacja zdarzała się nagminnie. No dobra, to zajmijmy się dekonstrukcją gry, która odwróciła mój sposób myślenia o 180 stopni. Tytuł dzieje się w przyszłości, dokładnie w 2028 roku, czyli już niedługo. W odróżnieniu od części pierwszej, która działa się w 1928 roku. Wcielamy się w Kaleba, który rusza za Gideonem, który ostatnie 100 lat poświęcił rozwijaniu swojego kultu boga Kabala, by wreszcie przeistoczyć go w korporację Kabalko. Od teraz Kabal próbuje zniewolić ziemski lud za pomocą pasożytów zmieniających ludzi w bezrozumne stwory. Zanim przejdziemy dalej, dodam, że Blood 2 w wersji, która została już wydana komercyjnie, jest grą, która jest niedokończona. Nie wiem, czy można to nazwać betą, bo dla mnie to jest taka raczej późna alfa. Dlaczego tak się stało? Jeśli nie wiesz, o co chodzi, chodzi o hajs. Monolith nie był dużym studiem. Gdy wydano Shogo, była to pierwsza gra na silniku Litech, która nie sprzedała się za dobrze. Potrzebowano hitu nie tylko, aby sprzedać gry, ale aby również silnik bardziej zaistniał na rynku. Więc na szybko zaczęto montować Blooda 2, często wykorzystując nawet asety z Shogo. Gra była wydana na szybko, bez beta testów i w stanie, w którym dzisiaj tytuł pogrzebałby całą firmę 5 metrów pod ziemią. Ale wtedy były to inne czasy. No, to tyle. Wracając do historii, ta jest trudna do pojęcia z kilku powodów. Jest ona pokazywana po części w formie plansz z napisami, ale kto by to czytał, kiedy oczy już nie te co kiedyś, oraz za pomocą turbo biednych cutscenek, w których, uwaga, można zginąć. Jest to pierwsza gra, jeśli nie jedyna gra, w której w nieinteraktywnej cutscence możesz zginąć. Nie żartuję, do tego dojdziemy. Ogólnie panuje tutaj burdel, nie wiadomo dlaczego, co i po co. Miałem wrażenie, że nic się tutaj nie klei. Idę do kolejnego poziomu, bo co? Bo tak, jest tutaj mnóstwo rzeczy, które zdają się nie mieć żadnego sensu. Gra rozpoczyna się w pociągu, co już powinno wzbudzić moją czujność. Pierwsze poziomy nie zapowiadają tragedii. Strzelanie jest spoko, jucha leje się elegancko, a przy mocniejszych giwerach przeciwnicy rozpadają się na krwawe ochłapy, chlapiąc krwią dookoła ściany. Jest moc. Mało tego, dla domorosłych sadystów można zabijać NPC, które zawodzą o okazanie litości. Drugi poziom też niczego sobie. Próbowano dorzucić interaktywne elementy, w tym wypadku telefony ze śmiesznymi rozmowami. I już na tym etapie widać, że gra była wydana na szybko. Podejrzewam, że interaktywnych elementów w grze miało być więcej. Świadczy o tym plansza z tekstem, a tymczasem wszystkich telefonów w całej grze są może ze 4 i poza tym nic interaktywnego tutaj nie znajdziemy. Blood 2 to nadal typowy
FPS. Rzekłbym, że taki bardzo generyczny, choć jest tutaj kilka ciekawych pomysłów, o których warto wspomnieć, ale niestety nie uratują one gry. Początkowe poziomy, choć biedne, coś tam sobą reprezentują, ale spora część gry to ulubione przez graczy kanały i pociągi. Ambrozja. Owszem, gra ma całkiem ciekawe przebłyski, jak na przykład fabryka mięsa, ale wciąż widać, że grze brakowało sporo do nawet ówczesnych standardów. Lokacje są duże, puste i ciemne. Do tego występuje tutaj recykling poziomów, nawet trzykrotny. Tak, odwiedzimy 3 razy tą samą lokację, w zasadzie ten sam poziom. A poziom pierwszy, w którym jest charakterystyczne wykolejenie pociągu, odwiedzimy 2 razy z tym samym wykolejeniem, ale z innymi przeciwnikami w środku. Jako że to strzelanka, nie mogło zabraknąć arsenału broni. Blood 2 może pochwalić się całkiem pokaźną ilością oręża, bo aż 17 rodzajów broni. Oczywiście nie można mieć wszystkiego, więc część trzeba wyrzucać, aby zrobić miejsce dla nowej. Niby spoko, ale większa część broni nie nadaje się zupełnie do użytku, na przykład laleczka voodoo, która zabiera energię temu, na kogo wskazuje celownik. Trwa to za długo i nie ma zupełnie sensu. Albo spray na komary. Niby też okej, ale zasięg krótki i trzeba się nadymać pompką, aby w końcu kogoś pokonać. Albo laska z czaszką, której amunicja się odnawia. Brzmi rewelacyjnie. Kłopot jest taki, że strzela dokładnie nie tam, gdzie pokazuje celownik, tylko obok. Albo chyba najmocniejsza broń w całej grze, która tworzy czarne dziury, które nie zadają chyba w ogóle obrażeń. Mi się nikogo tym turbo wypasionym karabinem nie udało zabić. Fajnym pomysłem natomiast jest to, że mamy tutaj dual wielding. Trzymanie w łapach 2 obrzynów ma sporo uroku. No, ale nie tylko z broniami jest tutaj kłopot. Poważniejszy problem leży w balansie rozgrywki, a w zasadzie jego braku. Granie na poziomie wyższym niż najłatwiejszy będzie drogą przez mękę. Przeciwnicy zerują na energię w mgnieniu oka. Najgorsi są żołnierze, czyli ci podstawowi, którzy strzelają w ułamek sekundy, jak tylko nas zobaczą. Dochodzi do śmiesznych sytuacji, gdy masz 0 energii życiowej. Tak, gra ma taką możliwość, że masz 0 energii życiowej i nie masz jeszcze dodatkowo amunicji. Nie ma też wcześniej już nic do zebrania, więc jesteś, jak to się mówi, w dupie. Pozostaje tylko zrestartować poziom. Energię odnawiamy, zbierając serca po przeciwnikach, ale wypadają one niezwykle rzadko. Czasami przez cały poziom wypadło 1, może 2. A przeciwnicy na domiar złego to gąbki na pociski. W zasadzie podstawowe stwory strzelające jadem wytrzymują po kilka pocisków z bliska z obrzyna. Nawet rakietnica nie zatłucze ich za pierwszym razem. A to podstawowi przeciwnicy, ale im dalej, tym jest weselej. Do niektórych z karabinu strzela się kilkadziesiąt dobrych sekund, aby padł. A aby przejść level, stosuje się zazwyczaj technikę wychylania zza winkla. Polega to na wychyleniu się kilka milimetrów zza ściany, tak aby było widać fragment ręki albo nogi przeciwnika i w taki sposób ich punktowanie. W przeciwnym wypadku, gdy tylko wychylisz się za dużo, od razu leci w ciebie idealnie wymierzony grad strzału. Wspominałem o problemie z energią, ale dochodzi też jeszcze problem z amunicją. Jeśli przeciwnicy to gąbki na pociski, powinno jej być sporo, ale tak się nie dzieje. Amunicji jest jak na lekarstwo. Kilka razy zdarzyło mi się biegać z nożem, bo nie miałem z czego pruć. A, dodam jeszcze fajną rzecz. Strzelając z karabinu maszynowego nie musimy przeładowywać, więc jeśli masz 500 pocisków, możesz je wystrzelić bez przerwy. Oczywiście snajperka albo obrzyny mają animację przeładowywania, bo bez niej byłoby przecież trochę tak głupio, nie? Kolejnym tropem, że gra nie została w pełni ukończona, jest ta scena. Jedzie sobie pociąg po torach co jakiś czas i trzeba uważać, aby nas nie pyrgnął, bo inaczej śmierć gwarantowana. Ale jesteście ciekawi, jak to jest, że pociąg jedzie co kilka sekund? Otóż nie wykasowano animacji, która go wraca. Zobaczmy to w zwolnionym tempie. Taki ciekawy smaczek. W zasadzie rozgrywka w Blood 2 polega na tym, aby trzymać non-stop palec nad F5 odpowiadający za quick save, bo śmierć czyha tutaj z każdej strony i bardzo często nawet nie zauważysz, kto strzelał, a dodatkowo mamy jeszcze tutaj drabiny, na które jeśli tylko na nie źle wejdziesz, blokują cię na amen i musisz restartować, ale najbardziej doprowadzają do szału ciągłe zgony. Najlepiej jak już masz 0 energii jeszcze biegasz. Ktoś mógłby powiedzieć, że można liczyć na szczęście, ale ono tutaj się nie zdarza. Zginiesz na pewno od pierwszego typa, który cię przyluka, bo celność przeciwników jest w tym wypadku absolutna. Wspominałem, że można zginąć w cutscenkach, ale jak to?
Ano tak to, po pojedynku z bossem, mając mikroskopijną ilość energii, odpaliła się cutscenka, w której Gabriela rozwala ścianę i przez nią wchodzi. Jej kłopot był taki, że po pokonaniu bossa stałem blisko ściany, więc wybuch zabiera całą energię i nasz bohater żyje do momentu trwania cutscenki. Jak się skończy, jesteś po prostu zmiatany z planszy i zaczynasz od nowa. Śmieszne jest to, że zapisałem sekundę po tym, jak pokonałem bossa, więc ponownie byłem już w czarnej dupie i musiałem zrestartować cały poziom od nowa. Bo tak, kilka słów o pojedynku z bossami. W dupie mam, czy to spoiler, i tak w to nie zagrasz, i tak do niego nie przejdziesz bez cheatów, a jak chcesz oszukiwać, no to równie dobrze możesz poznać końcowego bossa. Ten jest przepotężny, zabija jednym strzałem, przed którym nie ma ucieczki, dlatego walka z nim wygląda jak na obrazku. Powoli, piksel po pikselu, zeruje mu energię, aż nie padnie, albo nie daj Boże skończy mi się amunicja, bo bieg po jej dodatkową ilość nie może się w tym wypadku udać i trzeba zrestartować poziom. Fajne, nie? Oprawa w Blood 2 jest całkiem okej, znaczy była okej na ówczesne czasy. Jest tutaj kilka fajnych smaczków, jak znane sceny ze lśnienia w hotelu, ale to zdecydowanie za mało. Próbowano wydobyć bardzo mroczny klimat i miejscami widać, że był na to potencjał, tylko zabrakło pewnie na to czasu. Ponieważ materiał jest pewną taką częścią byłego, to było grane, zazwyczaj w tych odcinkach pokazywałem, co jest w pudełku, więc postanowiłem w tych recenzjach po latach zacząć zawierać zawartość pudełek, jeżeli oczywiście gra była w Big Boxie, a szykuję w niedługim czasie więcej takich recenzji gier Big Boxowych, których miałem nie recenzować, ale jednak zdecydowałem, że warto będzie się jednak je tutaj Wam pokazać. Blood 2 The Chosen. Powiem tak, jest to wydanie brytyjskie. Różnica jest taka, że po prostu nie mamy tutaj z polskiej dystrybucji polskiego tekstu, tylko mamy teksty w 4 językach: włoski, francuski, hiszpański i angielski. Na okładce mamy oczywiście japę Kaleba, wyszczerzoną w uśmiechu. A co mamy w środku? W środku niestety za dużo nie ma, bo znajdziemy płytkę z grą, z której w zasadzie powstawał ten właśnie materiał. Nic tu ciekawego nie ma, żadnej nawet książeczki, jeżeli chodzi o płytę, natomiast mamy jeszcze manual. Czy jeszcze coś tam mamy? Nie mamy. No i mamy oczywiście manual do Blada 2. Podejrzewam, że szczerze mówiąc nie przeglądałem go nigdy, ale jest tutaj rzecz, wydaje mi się, dość istotna, mianowicie cały storytell, historia, cała gry, z której można było pobrać całą fabułę rozgrywki i ja się nie dziwię, bo to, co jest pokazane w cutscenkach, to jest absolutnie niemożliwe, żeby tam ogarnąć, co tam się oczywiście dzieje. No i oczywiście poza tym w zasadzie nic więcej tutaj, jeżeli chodzi o samo pudełko, w środku nie ma, czyli bardzo skromnie. Monolith się nie popisało, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, to były czasy, kiedy zazwyczaj to jest właśnie też ciekawe, bo chociaż to jest wydanie brytyjskie, europejskie tak nazwijmy, ogólnie edycje europejskie gier w Big Boxach były o wiele biedniejsze niż na przykład amerykańskie i jeżeli się uda, to w kolejnej recenzji po latach, gdzie zajmę się kolejną retro grą, pokażę Wam takie wydanie właśnie amerykańskie, które jest absolutnie fantastyczne i które w Polsce czy też w Europie nigdy się nie pokazało i takich gier, które mają ładniejsze edycje amerykańskie, mam sporo, ale to do kolejnego odcinka, a teraz wracamy z powrotem do recenzji. Pytanie na koniec, czemu wcześniej uważałem Blood 2 za całkiem udany? To trudne pytanie, składa się na to kilka kwestii. Mniejsza skala porównawcza, bardzo często w tamtych latach grałem na najniższych poziomach trudności, bo gry trzeba było zaliczać, bo już czekały nowe, a szybko trzeba było płytę oddać. Często też przechodziło się na cheatach, bo tak było szybciej. Czy grałem na cheatach w Blood 2 w 1998 roku? Nie pamiętam, ale nie zaprzeczam, jest to dość możliwe. Dziś patrząc na Blood 2 Chosen widzę jego wady, potężne wady, które niejednokrotnie uniemożliwiają grę. Problemy w zasadzie nie opuszczają tytułu ani przez chwilę. Jest to też ciekawe, bo w pismach branżowych gra zdobyła dość wysokie noty, więc też inni nie widzieli tutaj tragedii. Co ciekawe, w porównaniu z ówczesnymi tytułami Blood 2 też wypadał blado. Na rynku był już Quake 2 czy Unreal. Gra nie miała możliwości wytrzymać konkurencji na tym tle. Możliwe, że chodziło tylko o dojenie marki,
marki, bo Blood od tamtego czasu umarł. Co prawda wydano jeszcze dodatkowe poziomy i pojawiły się łatki, ale niewiele to zmieniało. Gra do dziś pozostaje nienaprawiona i niedokończona. Całe szczęście, już niedługo później Monolith Productions zreflektuje się i wyda jedną z najciekawszych gier FPS tamtych czasów, ale to już inna historia. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.